Every day I got a chance to make some new moves. If you really feel the vibe, gotta get in the groove. But yo, it ain't nothing to it, better get on down. It's a funk revival when we in your town. All around, they know the way it goes. I've been known to throw down with them crazy flows. Party people, get your friends and fam. Just let the beat ride to the funky jam. W dzisiejszym planie jest zwiedzanie Muzeum Louvre. Louvre jest największym muzeum na świecie, ogólnie rzecz biorąc. Nie jest pierwszym muzeum historii sztuki, czy sztuki ogólnie pojętej w naszym mniemaniu zachodniej cywilizacji były stworzone przez papieży w Rzymie. Czyli to były wczesne lata, dawne lata, można powiedzieć. Przez papieży w Rzymie z kościoła rzymskokatolickiego, także tak to wygląda aspekt historyczny i aspekt historyczny muzeum w jednym krótkim skrócie. Muzeum Louvre jest jednak największą instytucją poświęconą sztuce na świecie. No i mam okazję dzisiaj to zwiedzić, także jestem podekscytowany, mogę powiedzieć. Aczkolwiek dzisiaj próbowałem zapłacić za bilet trzykrotnie próbowałem zapłacić za bilet. Ze strony byłem przekierowywany na swoje takie potwierdzenie, że muszę potwierdzić przez swój bank. Potwierdzałem, wracałem na stronę i nie dostawałem żadnej informacji na temat, że bilet po prostu przeszedł i mogę sobie bilet pobrać tam ze strony, czy dostać potwierdzenie na e-mail. Nie dostałem żadnego potwierdzenia, trzykrotnie starałem się zapłacić i kurde, nawet jak mi wyjdzie 60 euro do zapłacenia za wstęp, no to będę trochę mało zadowolony. Nawet największe muzeum, 60 euro to jest trochę w moim mniemaniu zdzierstwo. 20 jest ok, bo to kilka drinków w pubie, także nie ma krzywdy większej, nie? Każdego powinno na to stać. 60 to już jest trochę zdzierstwo, no ale tak to bywa. Mam nadzieję, że jednak nie potrącono dla mnie tej kasy i jutro czy pojutrze się dowiem oczywiście. Dobra, zbieram się do zwiedzania. Jakbyście chcieli zobaczyć Monolizę, to taka jest właśnie kolejka, żeby zobaczyć ten jedno arcydzieło, nie? Jakby nie było. Jak sami zauważyliście, Louvre to jest kolosalna przestrzeń. Takiej przestrzeni wystawniczej nigdy w życiu nie widziałem. Byłem już w wielu muzeach, no ale właśnie Louvre to jest właśnie największe muzeum na świecie.
Największe muzeum, które posiada kolekcję egipską, kolekcję chyba grecką, która oczywiście jest poza tym regionem, czyli poza Grecją i poza Egiptem. Jest również sporo artefaktów z Afryki i Oceanii, bardzo interesujące. I w ogóle jest tego naprawdę sporo. Ja spędziłem w Louvre 4,5 godziny, ale nie wiem, czy więcej dałbym radę wytrzymać. Po prostu taka intensywność sztuki i nadmiar tego potrafi człowieka trochę przytłamsić. No i zmęczyć. To chyba najbardziej takie odpowiednie słowo, nie? Czyli jak jesteście w Paryżu, to Louvre jest przymusem. Bilety są od 15 euro. Są jakieś tam wyjątki dla studentów uczących się, są jakieś zniżki. W pierwsze tygodnie miesiąca też są jakieś darmowe wejścia, ale sądzę, że nie będzie to wydane, nie będą te pieniądze wydane na marne. To chciałem powiedzieć. Ja ogólnie pierwszy raz byłem w muzeum w swoim życiu, jak miałem 20 lat. Muzeum Sztuki, było to w Londynie. W muzeum National Portrait Gallery, czyli Narodowa Galeria Portretów, które na mnie wtedy zrobiło jako 20-latka takie dość piorunujące wrażenie, a szczególnie był to jeden obraz Josepha Derby, Joseph Wright Derby, który angielski malarz, a obraz, który tak w sumie jakoś mnie chyba trochę natchnął ogólnie do sztuki, do zainteresowania tym wszystkim, był eksperyment na ptaków w próżni. Bardzo realne płótno z XVI wieku, czy 1700. I to na tamten etap to musiało robić piorunujące wrażenie. Oczywiście teraz mamy kompletnie inne czasy, gry komputerowe, fotografia, wideo, multimedia, no to ciężko jest to ogólnie porównać do tamtego etapu i jak to się ma obecnie do takiej twórczości, która była tam, która jest prezentowana w muzeum ogólnie, ale muzeum to do siebie ma, że jest pewnym zapisem historycznym i człowieczeństwa, człowieka, postępu naszego jako ludzkość, postępu kreatywnego. Także mam nadzieję, że Was też do niektórych rzeczy może to zainspirować. A ja teraz lecę dalej zwiedzać Paryż, chociaż jestem już tak zmęczony, że nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek jeszcze więcej pozwiedzam. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam.